Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Just Horses. Dzisiaj zajmiemy się tematem lęku u koni, strachu, który odczuwają. Mówiliśmy już kiedyś o tym, co zrobić, gdy my się boimy, jak działa strach w nas, a dzisiaj postaram się przybliżyć Wam temat lęku u koni. Zapraszam do oglądania. Gdy chcemy zacząć mówić o temacie lęku, strachu, który pojawia się w naszych koniach, musimy w pierwszej kolejności zrozumieć, jak konie działają w naturze, czyli jak one się zachowują w swoich naturalnych środowisku. Każde stado ma, najczęściej jest to stara klacz, taka stara, doświadczona, która prowadzi stado, jest ogier, czyli to są takie dwa najważniejsze osobniki w stadzie. Ale oprócz tego każde stado ma tak zwanych informatorów, czyli ma takie konie, które obserwują i pokazują takim innym koniom, czy jest zagrożenie, czy go nie ma. Jeżeli stado pasie się gdzieś na łąkach i nagle konie zaczynają, które są członkami stada, ale nie są w tej hierarchii schierarchizowane, tylko są takimi zwykłymi szarymi członkami stada, słyszą jakiś sygnał, który je niepokoi, w pierwszej kolejności patrzą na te konie, które zajmują się udzielaniem tych informacji, które są tymi informatorami. I jeżeli one pasą się spokojnie, to u konia ten strach mija, uważa, że nie ma zagrożenia i pasą się dalej. Jeżeli pojawia się w najbliższym otoczeniu konia jakieś zagrożenie, wtedy on jedyne co może zrobić, to uciec. Więc jeżeli pracujemy z koniem i ten koń się czegoś boi, to co on najczęściej robi? Ucieka. Tak? Czyli konie w momencie jakimś takim zagrożenia swojego życia, bo koń się boi, uważa, że jest zagrożone jego życie, on tego nie wartościuje, czy to życie jest zagrożone w 5, 10 bądź 20%, tylko on po prostu ucieka. Tak? I to są takie dwie podstawowe rzeczy, które musicie wiedzieć, analizując zachowanie waszego konia w przypadku trudnych, w przypadku kiedy się on boi. Każdy koń jest inny, każdy koń ma inny charakter. Są konie odważne, które się mało czego boją, a są konie płochliwe, które bardziej intensywnie reagują w przypadku tego zagrożenia, tego momentu, który jest dla nich dyskomfortowy. Nie ma tu. Dobra. Jeżeli już wiecie te podstawowe rzeczy, możemy przejść do tego, czego się koń boi, bo koń może się bać różnych rzeczy. Koń może się bać, młody koń często boi się takich podstawowych rzeczy, które się przy nim robi. Konie schodzą z łąk, mają często 3 lata, nie są nauczone podstawowych zabiegów. Więc ten koń się boi dotyku szczotki, boi się wody, boi się wejść na myjkę, tak, bo boi się wejść w jakieś takie bardziej zamknięte, klaustrofobiczne pomieszczenie, boi się założenia derki i tych wszystkich rzeczy my go możemy nauczyć poprzez robienie tego. Czyli w momencie, że nas koń się boi derki, to my nie podchodzimy i mu tej derki tak nagle nie zarzucamy, tylko najpierw mu ją trzeba pokazać, pogłaskać, poklepać, dać powąchać, żeby te podstawowe czynności były dla konia zupełnie normalne, czyli my je wykonujemy, koniowi pozwalamy się na to popatrzeć, dotknąć nosem, zobaczyć, że to nie jest nic groźnego i po pewnym czasie koń przestaje się bać takich rzeczy, bo wie, że to jest normalne i to są normalne zabiegi. Na przykład moja Kamitka, ona na myjkę w ogóle nie chciała wchodzić, było z tym bardzo dużo problemów, a na chwilę obecną poprzez pracę, jeszcze raz pracę, odkryła, że tam nie ma żadnych elementów, które zagrażają jej życiu. Więc ona na tą myjkę bez problemu wchodzi. I właśnie w ten sposób, pracując na co dzień z końmi, ten proces oczywiście to nie jest jeden dzień, to nie jest tydzień, to czasami jest miesiąc, niektóre osobniki no to jest nawet i 2 albo 3, ale gdy na co dzień na spokojnie pracujemy i pokazujemy koniowi, że nie ma tam nic groźnego, wtedy ten koń się z tymi rzeczami, których się boi, oswaja. Ale jeszcze musimy się cofnąć wcześniej. Pamiętacie ten odcinek, w którym mówiłam o pracy z młodym koniem, więc w pierwszej kolejności my musimy sprawić, żeby ten koń nam zaufał. Czyli jeżeli my spędzamy z tym koniem czas, wychodzimy z nim na trawę i on czuje, że w naszym towarzystwie nie dzieje się nic strasznego, wtedy on nam ufa. Ponieważ my swoją osobą musimy
stworzyć z koniem odpowiednią hierarchię. Nigdy nie jesteśmy na równo, zawsze musimy być wyżej, musimy być tym koniem przewodnikiem, musimy być tym koniem informatorem. I jeżeli on nam będzie ufał, w przypadku jeżeli on się czegoś boi, spojrzy na nas, zobaczy, że my jesteśmy spokojni, wtedy on też do tych wszystkich elementów, które według niego są zagrożeniem, będzie podchodził spokojnie i nie będzie panikował, nie będzie uciekał. Kolejną rzeczą, której koń się może bać, to jest różnych elementów, które się pojawiają w jego otoczeniu. I są takie konie, które się pojawiają różne elementy, pojawiają się przeszkody, podmurówki, ktoś stanie, ktoś przejdzie, pies przeleci, one na to nie zwracają uwagi, a są takie konie, które bardzo na to zwracają uwagę. Szczególnie pracując z młodymi końmi, bądź właśnie z takimi końmi, które boją się przeróżnych rzeczy. Ja miałam taką kobułkę, czy to nie był mój koń, ale jeździłam na nim, miała chyba z 15 lat, a zawsze się bała jednego narożnika. Tak? Czyli zawsze gdzieś tam był jakiś problem i pomimo tego, że koń był ujeżdżony, fajnie się na nim jeździło, dobrze się z nim pracowało, to gdzieś tam jakiś problem występował. Dlatego w takich przypadkach, właśnie takich koni, które się gdzieś boją, które są takie bardziej wrażliwe na otoczenie, ważne jest zająć się pracą u podstaw, ponieważ często wynika to z tego, że ten koń nie do końca mi ufa, nie do końca mnie traktuje jako przewodnika, jako osobę wyższą w hierarchii, tak? Czyli zaczynamy obserwując naszą pracę w boksie z tym koniem. Jeżeli chodzi o młodego konia, spędzamy z nim dużo czasu, ustalamy hierarchię w boksie na tej zasadzie, że ja jestem przewodnikiem, ty mnie słuchasz, ty na mnie nie popychasz mnie, nie wpadasz na mnie, nie przesuwasz mnie, jesteś posłuszny, robisz to, co ja od ciebie chcę. I wtedy, jeżeli ten koń jest względem mnie posłuszny, to on też ma względem mnie szacunek i mnie obserwuje i w momencie właśnie takich trudnych sytuacji, gdzie on coś widzi, jest to dla niego trudne, jest to dla niego skomplikowane, też patrzy na to moją reakcję, czy ja jestem spokojna. I też właśnie tu, dlatego na takich koniach powinny jeździć osoby i z takim koniem powinny pracować osoby doświadczone, bo w momencie, jeżeli ja się będę wzdrygać jeszcze częściej niż ten koń, ja się będę bać, to wtedy ten koń nie będzie miał we mnie tego wsparcia i nie będzie miał we mnie tego przewodnika, którego on w tej fazie rozwoju, gdzie on się uczy wszystkiego, bardzo potrzebuje. Co w przypadku, jak mój koń boi się na przykład podjechać do drągów? Często było tak mówione, podjeżdżaj, daj mu bacika, podjedź i podjeżdżało się przodem, pokazując koniowi, na przykład boi się tego wieszaka, nie chce podejść, to wtedy ja łyda, bacik łyda i jadę i każę mu tu podejść. To nie jest dobre rozwiązanie. Tak naprawdę ja powinnam zignorować to i powinnam zacząć jeździć wolty, powinnam się powoli zbliżać do tego, nie zbliżać się na wprost, a zbliżać się bokiem. Mieliśmy w Polsce kliniki Parelliego i on to tłumaczył, pokazywał, na jakiej zasadzie to działa i powiem wam, że to jest dużo lepsze rozwiązanie, żeby nie nakierowywać konia na wprost, na ten bodziec, którego się boi, tylko właśnie stopniowo zataczać wolty, tak żeby coraz bardziej zbliżać się do tego punktu, który jest problematyczny. Dobrze jest w momencie, jak już koń będzie podjeżdżać, zatrzymać się, dać koniowi powąchać, na spokojnie pokazać ten element, który dla niego stanowi problem. My mamy wiele narzędzi do tego, żeby koniowi pomóc. Po pierwsze, nasz spokój, czyli nasze spokojne tętno, tak naprawdę tu o tętno chodzi, nasze usposobienie, tak, które pokazuje temu koniowi, nic się nie stało. Możemy zawsze w momencie, jeżeli mamy takiego konia, który się boi różnych rzeczy, zająć go czymś innym. Po pierwsze, ja jeżdżę na koniu, który wiecznie gdzieś sobie szuka czegoś, co jest straszne. Dużo ćwiczeń, wolt, przejść, drągów, ósemek, przeróżnych zabawy, tak żeby on zamiast skupiać się na tym, co się dzieje dookoła, skupia się na tym bodźcu, skupia się na mnie, na tym, co ja od niego w danej chwili chcę. Możemy konia pogłaskać, a co jeszcze jest bardzo ważne, mamy głos, o czym często zapominamy. Mamy głos, możemy do konia mówić, możemy mu podsmokać, możemy do niego coś powiedzieć spokojnym tonem i wtedy on też, zamiast bać się jakichś elementów, on uspokaja się na dźwięk, na brzmienie naszego głosu. Kto ma takie czyste nogi? Kamcitko, będziemy musieli znowu iść na myjkę, co? No,
No, ty masz kurteczkę całą, bo ty nie targasz kurteczek, prawda? Kolejną rzeczą, o której się zapomina, o której się nie myśli, której konie się boją, to jesteśmy my. Koń może się bać jeźdźca. Jeźdźca, który podnosi ręce do góry, szarpie za wodzę, jeźdźca, który gdzieś lata po plecach, uderza o kręgosłup. Poza tym, w momencie jak koń się czegoś boi i zaczyna nawet uciekać, bądź odskakuje, a jeździec na nim się klinuje, napina się, zaczyna się bać, wtedy koń, który uważa jeźdźca za swojego przewodnika, wie, że jeździec też ma ochotę uciekać, dlatego ucieka jeszcze bardziej. Dlatego na takich koniach, które są młode, bądź na koniach, które się bardziej boją, bardziej się płoszą, powinny jeździć osoby doświadczone. Mając swojego konia, nie można zapominać o tym, że by tworzyć z nim odpowiednią relację, czyli przyjeżdżacie, jeździcie, ja wiem, często się ma mało czasu, ale ważne jest wziąć tego konia na trawę, pospędzać z nim trochę czasu w boksie, doprowadzić do tego momentu, że ten koń będzie Wam ufał i będzie chciał z Wami współpracować, ponieważ to jest duże zwierzę, waży pewnie jakieś 500, często 600 kg, nie jesteśmy w stanie zmusić go do wielu rzeczy siłą. On musi chcieć z nami współpracować, a będzie chciał współpracować, jeżeli będzie czuł w nas swojego przewodnika. Taką relację można zbudować tylko poprzez spędzanie czasu, wychodzenie na spacer, wyprowadzanie na spacer w ręce, wyjazdy w teren. Ogólnie spędzając czas ze swoim koniem, będąc z nim w takich trudnych dla niego sytuacjach, jak transport, jak wchodzenie w jakieś nowe miejsca, w nowe stajnie, klimatyzowanie się w nowym stadzie. Jeżeli macie problem ze swoim koniem, jest ze względu na to, że koń się płoszy, zwróćcie uwagę na to, jakie macie relacje ze sobą w boksie, w takich różnych prostych sytuacjach, jak czyszczenie kopyt, zakładanie ogłowia, zakładanie sprzętu, bo może się okazać, że pomoc, często macie wokół siebie bardziej doświadczonych instruktorów, osoby, które zajmują się zachowaniem koni, psychologów, którzy zajmują się tematyką końską. Oni mogą Wam pomóc poprzez naprawienie takich prostych relacji, jak właśnie współpraca Wasza z koniem w boksie, to może odbić się potem pozytywnie na Waszej pracy z koniem pod siodłem. Dlatego jeżeli macie jakieś problemy, nie próbujcie ich rozwiązywać siłą bądź nerwami, tylko spójrzcie na ten problem szerzej i przez pryzmat właśnie tych innych aspektów, jakie łączą was z Waszym koniem. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że konie są różne, jedne konie są bardziej uległe, Tadeusz jest bardziej zaborczy, Tadeusz jest bardzo zaborczy, bardzo. Ja pewne cechy jego charakteru zostawiam, nie tłumię, wykorzystuję później w parkurze, nie jest dużym koniem, ale jest bardzo waleczny i potem fajnie nam się współpracuje. Ja lubię, gdy on tą walkę i tą swoją knombrność w sobie ma. Chodź tu! Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że jeżeli macie jakieś problemy, spojrzycie na te problemy szerzej, klikamy łapkę w górę, klikamy subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a zapraszam Was do oglądania pozostałych filmów oraz do zaglądania do naszego sklepu. Do zobaczenia!